powinnam zaczynać od puenty, ale w tym wypadku muszę. BMW M6 to jest auto moich marzeń. Tak, gdybym miała te 850 000 złotych, to pewnie bym je sobie kupiła. Dlaczego? Bo wygląda fenomenalnie. Jeszcze z tym pakietem Competition jest po prostu boskie. Lakier Frozen Metallic, 18 000 z groszami. Karbonowy dach. Taki, pamiętacie, zaczęto je wsadzać do emek od E46. Pakiet Competition obejmuje również 20-calowe felgi. Pod nimi tutaj akurat występują ceramiczno-karbonowe hamulce, które mamy z zaciskiem niestety złotym. Co robić? Nie każdemu się będą podobać, ale no, na takie stać jedynie bardzo bogatych inwestorów. Kosztują blisko 45 000 złotych. Cały ten zestaw, cały układ hamulcowy ceramiczny. Jak widzicie, piękny, naprawdę wyróżniający się na ulicy lakier. Myślę, że niewiele lakierników jest w stanie sobie z nimi poradzić, więc dobrze jest dbać o ten samochód bardzo i wykorzystywać jego parametry wyłącznie na takich obiektach jak ten. Jesteśmy na torze Żerań i tutaj ten samochód pokazał, jak bardzo, jak dużo daje radości z jazdy. Zobaczcie sami. BMW M6. Buzia się sama cieszy. Kurczę, nie mogę się doczekać jazdy tym samochodem. Już za chwileczkę, już za momencik ruszam. Ciach. Na razie delikatnie. Jedyneczka. Powolutku. Tym samochodem naprawdę da się jeździć spokojnie. Tylko po co? Mam tutaj 7-biegową skrzynię z podwójnym sprzęgłem. Mam 3 tryby pracy i szybkości. Mogę przetestować ją zarówno w takiej normalnej eksploatacji, jak i na torze, gdzie jestem. Jestem na torze Żerań w Warszawie. Strasznie się z tego cieszę. Właściwie jeden z najszybszych w ofercie BMW. Samochód, który jest wyposażony w pakiet Competition. Co to daje? Daje to, że pod maską silnik 4,4 litra pojemności ma standardowo 560, może sobie tu zawrócę, 560 koni mechanicznych, a ja tutaj mam, uwaga, 600 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o moment obrotowy, przepraszam, musiałam. Moment obrotowy standardowo 680 Nm, tutaj mamy 700 Nm. Sprint do setki, bo to zwykle wszystkich interesuje, normalnie 4,2 z pakietem Competition 3,9. Myślę, że większość motocykli, którymi jeżdżę na co dzień, może tylko pomachać mi na pożegnanie. Zwłaszcza jeśli użyję procedury Launch Control. Tutaj przetestowałam ją kilkukrotnie. Jest to dość skomplikowane, troszkę bardziej skomplikowane niż na przykład w Porsche.
Tutaj należy ustawić drożek skrzyni biegów w położeniu na przełożenia manualne, wyłączyć oczywiście DSC. No i co? I naciskamy hamulec lewą nogą, później prawą maksymalnie gaz. Pojawia nam się na desce rozdzielczej flaga, kickdown i po chwili samochód startuje ze swoimi maksymalnymi po prostu parametrami do właśnie takiego najszybszego startu. No, zdarza się, że zostawię jej takie dwa piękne sznytki na asfalcie. Żeby trochę powariować, wystarczy wyłączyć DSC, włączyć wszystkie możliwe tryby na Sport Plus, czyli zawieszenie i układ kierowniczy. Oczywiście skrzynię ustawić w najszybszy tryb z 3 dostępnych. No i cóż, teraz reakcja przepustnicy na dodanie gazu będzie hardkorowa. Ten samochód dostarcza tyle frajdy podczas takiej jazdy dynamicznej, no bo wiadomo, teraz jedziemy sobie praktycznie jak w każdej limuzynie BMW. Mamy piękną tapicerkę, niestety ona sporo kosztuje, prawie 39 000 złotych. Mamy połączenie skóry, karbonu, który jest też oczywiście na dachu. Wszystko jest mega dobrej jakości, wszystko świetnie spasowane. Wspaniałe audio, które może słuchałam z 5 sekund. Zresztą też kosztuje, jeśli pamięć mnie nie myli, około 20 000. Jest to samochód naprawdę do jazdy na co dzień, bardzo przyjazny. Ustawiamy sobie zawieszenie czy układ kierowniczy w tryb komfort i możemy spokojnie jechać z dzieckiem. Nawet dźwięk silnika tej V8 podwójnie doładowanej nie jest tak donośny, jak mógłby być w jakimś sportowym samochodzie. Ja jeździłam tutaj ze swoją córką Miją w foteliku, która spokojnie sobie spała przez całą drogę i specjalnie nie narzekała. Mam wrażenie graniczące z pewnością, że wręcz ją ten dźwięk usypiał. Natomiast na obiektach tego typu jak tor, czy na autostradzie niemieckiej, gdzie chce się po prostu depnąć do oporu gaz, ten samochód w standardzie, no oczywiście jest to troszeczkę gadżetów, ale nie aż tak dużo jak mogłaby być za 620 000. Pakiet Competition, który właśnie podnosi moc i moment obrotowy tego silnika, kosztuje blisko 50 000. Dostajemy tutaj z tym pakietem również stuningowane stabilizatory, śruby, mechanizm różnicowy, ma tu własny sterownik. Wszystko po to generalnie, żeby trakcja na wyjściu z zakrętu, kiedy oczekujemy takiego najszybszego, najbardziej stabilnego toru jazdy, żeby była najlepsza. Normalnie ten samochód ma ograniczoną prędkość maksymalnie do 250 km/h. W wersji z pakietem Competition oraz z szkoleniem, które przebywa kierowca, to się nazywa M-Driver. Po takim szkoleniu można zdjąć sobie ogranicznik i również przy ograniczonej prędkości elektronicznie polecieć na jakiejś właśnie autostradzie w Niemczech 305 km/h. Myślę, że to musi być mega przyjemne. Ja nie ukrywam, że skoczyłam za naszą zachodnią granicę na chwilę właśnie po to, żeby trochę nacieszyć się tą prędkością, tym samochodem po prostu. I robi to no, kolosalne wrażenie, jak samochód, który ma masę prawie 2 tony, gdzie użyto aluminium, różnych kompozytów, dach karbonowy, mnóstwo odelżonych materiałów tutaj użyto, żeby obniżyć tą masę, a i tak no, z całą elektroniką, z ciężkim jednak mechanizmem różnicowym, to auto ma masę 2 tony, rozpędza się momentalnie. To po prostu jest
chwila i mamy już 2,5 płaki na szafie. To jest niesamowite uczucie, mega podniecające. Ja wielokrotnie w tym samochodzie miałam po prostu dreszcze. Takie przyjemne, takie rozkoszne, że hej. Myślę, że większość z Was, zasiadając za tą mega grubą, przyjemną w dotyku kierownicą, obszytą oczywiście taką z niteczką w barwach M, czyli niebieski, granatowy i czerwony, jeszcze się upewniam, żeby dobrze powiedzieć. Jest tu kilka dosłownie we wnętrzu takich smaczków, które mówią o tym, że jedziemy samochodem z produkcji M GmbH. Wnętrze naprawdę nie mówi nam, że to jest sportowe auto, ale już z zewnątrz naprawdę to widać. Oczywiście osoby, które się nie interesują motoryzacją, stwierdzą, a kolejna BMW przejechała i tyle, po prostu ładnie wygląda. Natomiast ci, którzy usłyszą ten super gang, zwłaszcza przy przyspieszaniu, jeszcze w momencie jak redukujemy biegi na Sport Plusie, na tym trybie najbardziej takim powiedzmy wymagającym umiejętności, wówczas przy tej redukcji już słyszymy ten taki strzał bardzo przyjemny dla ucha. No, tutaj naprawdę można ustawić sobie wszystko. Są dwa tryby M, które możemy z poziomu kierownicy, tu jest M1 i M2 po lewej stronie wieńca, gdzie możemy sobie tutaj ustawić, dostosować właśnie wszystko praktycznie, co chcemy pod te dwa tryby. I może to być tryb na powiedzmy tor i może to być tryb również sportowy, ale na jakąś normalną drogę. Jest tutaj oczywiście sterowanie manetkami, jest to mega szybka skrzynia, no wszystko jest tu po prostu tak, jak być powinno. Auto jest, muszę to powiedzieć, dla bogaczy. Samochód, który w tym wariancie, którym jadę, ma dodatków za ponad 220 000 i kosztuje w sumie prawie 850 000. No, myślę, że mało kogo w Polsce na to stać i stąd tak mało tych samochodów na naszych drogach. Ubolewam nad tym, bo byłoby piękniej na naszych ulicach, gdyby takie pojazdy się pojawiły. No, oczywiście dochodzą do tego koszty ubezpieczenia, no i myślę, że zużycie paliwa, aczkolwiek ludzie, którzy kupują takie samochody, raczej na to nie zwracają uwagi. Przy bardzo ekonomicznej jeździe można tutaj zejść do 11 litrów na setkę. Przy dynamicznej właściwie nie ma górnej granicy, może to być nawet 20 litrów, 25 litrów przy takim naprawdę torowym traktowaniu tego samochodu. Najwięcej przyjemności tym wszystkim, którzy kochają BMW, za ten napęd daje wyłączenie kontroli trakcji, właśnie wyłączenie DSC i pozwolenie temu masywnemu samochodowi zachować się po prostu jak bączek, dosłownie ten ogrom mocy tutaj i momentu obrotowego no, wyrywa asfalt spod kół i robi to tak pięknie i tak wspaniale, że nie sądzę, żeby jakakolwiek osoba zasiadająca za sterami powiedziała, że kurczę, nie, to jest do bani. To jest po prostu mega fan i właśnie po to stworzono BMW M6. Opowiadać o tym, co jest w M6. Oczywiście jest tu całe mnóstwo atrakcji, touchpad, w którym możemy wpisywać jakieś destynacje. No naprawdę jest tu mega dużo gadżetów, ale najfajniejsza jest jazda i myślę, że ci, którzy jej zasmakują, nie pożałują.